Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmie, gdzie będę chciała Wam pokazać, jak wykonać konkretną plecionkę, a także pokażę troszeczkę ciekawej techniki. Otóż dzisiaj nauczę Was, jak prawidłowo łączyć kolory w koszykach oraz jak wykonać taką fantazyjną, plecioną rączkę, uchwyt koszyka na przykładzie właśnie takiego kosza wykonanego z gazetowych rurek i ozdobionego metodą decoupage. Do wykonania takiego kosza musicie przygotować około 60 rurek z gazetowym nadrukiem, kilkanaście rurek barwionych, ja użyłam rurek w kolorze żółtym i czerwonym, dość gruby drut, to jest drut budowlany o średnicy 2,2 mm i ten drut włożyłam już 3 kolorowe rurki oraz jakiś wzór, jakiś motyw wydrapany z serwetki, czyli będziemy ozdabiali koszyk metodą decoupage. Jak taki motyw naklejamy na serwetkę, pokazuję właśnie tutaj. Zaczynamy. Musicie wypleść koszyk o średnicy około 15-18 cm, tak żeby powierzchnia dna była dość duża, aby ten wzór decoupage był tutaj ładnie widoczny, tak właśnie jak widać to w tym koszu. Jak wykonać koszyk z wyplatanym dnem pokazywałam wielokrotnie, nie będę teraz się powtarzać. Zapraszam Was do filmu chociażby tego, tam dokładnie opisuję, jak takie dno i ścianki w koszu wyplatanym zrobić. Kosz wyplatany na zasadzie gwiazdy z 12 rurek początkowych. Wykonałam dno i wykonałam 8 rządków, 8 okrążeń ścianki. Teraz chciałabym się zająć tym właśnie kolorkiem, a więc dołożę jeden kolorek, jeden rządek w jednym kolorze i 3-4 rządki w kolorze drugim. Żeby prawidłowo połączyć kolory, musimy zadbać o to, żeby nie było takiego efektu, jak widzicie tutaj. Czyli, że jest taki widoczny uskok kolorów. Widzicie, tu się zaczyna zielony, tu się zaczyna pomarańczowy, te rurki się jakby nakładają. Mnie generalnie to nie przeszkadza, ale możemy uniknąć tej sytuacji. Zaraz pokażę Wam jak. Otóż najpierw musimy schować te rurki, którymi pletliśmy. Musimy zakończyć kolor biały, kolor gazetowy, bo dalej będziemy już używali kolorowych rurek. Oczywiście wykonujemy to tak jak zawsze, czyli chowając rurki w ściankę naszego wyplotu, a więc robimy sobie miejsce, pomagamy drutem, około 4 rządki podnoszę, chowam rurkę w ściankę. W tej chwili mamy zakończony kolor gazetowy. Teraz przygotowuję 2 rurki z koloru czerwonego i grubsze końce spłaszczam na zasadzie rynienki. Ja sobie jeszcze dołożę do mojego koszyka obciążnik, ten zawsze wygodniej wyplatać. I w dowolnym miejscu wkładam je kawałeczek w ściankę. Nawet nie muszę używać kleju. To jest tak ścisły splot, że nie jest mi to potrzebne. Przy jednej rurce osnowy jedną, przy drugiej drugą. Jeżeli tam kawałeczek wyjdzie, jeżeli wystaje, to końcóweczkę możemy odciąć. Zaginam i zaczynam wyplatać normalnie splotem ósemkowym. Jeden rządek. Dojechałyśmy do miejsca początkowego i teraz ten czerwony kolor musimy zakończyć identycznie jak zakończyliśmy kolor gazetowy, czyli wkładając w miejsce początkowe po kolei rurki z wyplotu. A więc tu, gdzie pierwsza rurka się zaczynała, podważam, widzicie? Przez 4 rurki ścianki podważam i tą, która jest bardziej z tyłu, najpierw chowam tutaj. Tu może być ciasno, trzeba sobie czasami troszeczkę pomóc. O.
Ona musi wyjść na zewnątrz. Schowałam pierwszą rurkę i również chowam tą drugą. Ona tutaj, tak jak w zwykłym splocie, musi przejść pod spodem i schować się w ściankę. Końcóweczki obcinam. I mamy zakończony pierwszy kolor. I sytuacja z kolorem następnym, czyli z żółtym, będzie wyglądała dokładnie tak samo. Czyli gdzieś tam sobie najpierw przygotuję rurki, czyli zrobię z nich rynienki. Może nie w tym samym miejscu, kawałeczek dalej. Dołożę żółty kolor, czyli znowu chowam w ściankę. Zaginam. Dokładam obciążnik. I zacznę wyplatać żółtym kolorem. W tej chwili zrobię tak 4 rządki naokoło. Wykonałam 4 rządki kolorem żółtym i teraz chciałabym również ten kolor zakończyć, a więc tak jak poprzednio chowam rurki w ściankę koszyka. Delikatnie, żeby jej nie urwać. Ucinam końcóweczki. I koszyk jest wykonany. 2 kolory zostały połączone bez uskoku, bez tego widocznego łączenia kolorów.